Lider, pośrednictwo ubezpieczeniowe, najlepsza ochrona od Beniamina. Polecam. Elektromobilność wspiera F-Stone, najlepsze urządzenia do ładowania. Kod rabatowy znajdziesz w opisie. Elektromobilność wspiera Greenway. Zapraszam na odcinek. I zobaczymy, jak to wygląda. No wygląda to tak, że już koniec przyspieszania. No i jedziemy z dozwoloną prędkością. Czy warto kupić auto elektryczne? Jakie auto elektryczne kupić? Jeśli masz takie pytania, to chętnie pomogę Ci w odpowiedzi. Jedzie Adam. Jedzie bardzo szybkie auto, a nie kopci i nie hałasuje. Pokażę Wam, jak to się prezentuje. Wersja M50, czyli 544 konie. Pierwsze idziemy się przywitać. Cześć Adamie. Cześć Michale. Miło zobaczyć w końcu Cię na żywo. Co my tutaj mamy za koła? No mamy tutaj poważne opony. Goodyeary 245, 45, 18 z przodu. Tarcze hamulcowe duże, więc pewnie dużo mocy. A z tyłu 245, 45, 18. No to nawet generalnie to samo. Wersja oczywiście na zimę, no bo jedziemy w Tatry, a w Tatrach myślę, że będzie jeszcze zima. BMW i4 to już kilka razy nagrywałem, więc jakoś tu nie będę bardzo się nad nim doktoryzował. Maska to chyba na 2 razy i podnosi się normalnie, tak? Dobrze pamiętam. Bo tu pamiętam, że tu było bardzo dużo miejsca na dodatkowy bagażnik. Opcjonalny oczywiście, natomiast tutaj no nie ma tego miejsca. No bo tu jest drugi silnik, jak widzicie tam półośkę. Tutaj mamy wersję z napędem 4x4. No i z tyłu oczywiście klapa otwierana elektrycznie i coś, co jest genialne w tym aucie. Wygląda jak sedan, a jest to liftback, otwiera się z szybą. Dzięki temu mamy łatwy dostęp. Bagażnik całkiem przestrzenny. Nie pamiętam, czy go mierzyłem. Na wszelki wypadek pomierzę jeszcze raz. No i tutaj mamy metr na głębokość. W najwęższym miejscu między nadkolami będziemy mieli centymetrów około 90. I tutaj do półeczki jest centymetrów 47. Pod spodem oczywiście całkiem sporych rozmiarów schowek. Prowadź do Centrum Edukacji Przyrodniczej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Ferie, godziny 34 do Zakopanego. Jest to obraz kryzysu, jaki mamy w Polsce. I wiem, jakie pierwsze pytanie Ci zadam. Dlaczego nie Tesla? Dlaczego nie Tesla? Dlaczego BMW? Ponieważ nie spełniła Tesla generalnie nie spełnia moich oczekiwań, jeśli chodzi o poziom jakości wnętrza. Kwestia, czyli spasowanie, jakość materiałów, hałas w środku. Tutaj jest bardzo cicho, tak jak słyszymy Jest w tej chwili. bardzo dobrze. Jedziemy w tej chwili 90 na godzinę i słyszymy tylko i wyłącznie odgłos dochodzący z toczących się kół. Także Tesla. Poza tym Tesla była ok, ale nie przekonała mnie. No i jak Adamie się zaczęło? Gdzie była pierwsza iskierka, że w ogóle pomyślałeś o elektryku? Kolega mnie namówił. Podczas sobotniego spotkania dowiedziałem się, że zamówił i4 BMW w wersji M50. Ja oczywiście jestem pasjonatem marki BMW i w pewnym sensie dowiadując się, że cena tego samochodu jest bardzo przystępna, jak na tamte czasy, bo realia się zmieniły, podjąłem decyzję, że zamówię auto. Czyli tak dość spontanicznie, nie? Teraz się uśmiechamy, bo mamy fotoradar na 70. Czyli Bardzo taki spontan. spontanicznie. Kiedy to było mniej więcej? Jakbyś tutaj określił W październiku czasowo? 2021 roku. Październik 2.1, a odebrałeś? Luty 2023. No to troszkę zeszło. Ale powiedz mi, załapałeś się na jakąś tą starą cenę, nową cenę, średnią cenę? Jak to Ci się udało? Załapałem się na starą cenę. Bez żadnych dodatkowych dopłat. Teraz są zupełnie inne warunki zawierania umów przez Tak dealerów. niedyskretnie zapytam, to ile to auto finalnie Ci wyszło, jeśli możesz tutaj zdradzić? 275 tysięcy brutto. No i jesteśmy w Myślenicach. Jak możesz na lewy, to dawaj. Jak zdążysz, to będziemy mogli wystartować. Po prawej mamy ładowarkę. W akumulatorze mamy jeszcze 68%, więc daj go tam na sport i nagramy start. Jak się startuje takim samochodem spod świateł? Bo myślę, że to w tym przypadku będzie dość ciekawe. Ja tu mocno będę musiał trzymać kamerkę i zobaczymy, jak to wygląda.
no wygląda to tak, że już koniec przyspieszania. No i jedziemy z dozwoloną prędkością. No tak to wygląda w realu jazda takim autem. No i pytanie z gatunków standardowych. Jaki to ma Twój typowy zasięg? Jak dzisiejsza podróż wygląda? Bo wiem, że z daleka przyjechałeś. Tak, przyjechałem z Warszawy, przejechałem 340 km, pozostało mi jeszcze 62 km, także pełen zasięg byłby na poziomie 402 km. W temperaturach, bo jeździłem w ciągu ostatnich 2 tygodni, mieliśmy też już temperatury dużo niższe, około minus 5 stopni. Wtedy zasięg był na poziomie 280 do 320 się wahał. A powiedz mi, jakimi prędkościami dzisiaj jechałeś mniej więcej? Jechałem 110 na godzinę na tempomacie S7, także praktycznie żadnej innych prędkości nie osiągałem. Ale generalnie musiał jechać przepisowo 120, miałbyś taką fantazję, no to też byś dojechał do Krakowa. To bym dojechał bez żadnego problemu. I to w warunkach, no generalnie zimowych. No nie ma jakiejś bardzo wielkiej zimy, no ale 5 stopni było. Ale nie jest jakoś też bardzo ciepło. Także na pewno sporo energii idzie na ogrzewanie tutaj. No bo jest to jednak kawał samochodu, nie wiem, pamiętasz jakie on ma rozmiary? To chyba 478 cm długości czyli prawie 4,8 metra. I 2 z groszami, nie pamiętam dokładnie, ale 2 z groszami szerokości. A jaka tam to na co dzień ładunek? Jestem prosumentem na starych zasadach, zgromadziłem prawie 2900 kWh w ciągu roku, takich, które właśnie mogę w tej chwili wykorzystać na ładowanie auta elektrycznego. A jak zabraknie, zawsze można dołożyć. Zawsze można dołożyć. No i to jest ten moment, kiedy trzeba wyraźnie powiedzieć, że przy tak dużych cenach prądu taka dokładka fotowoltaiki może się bardzo szybko zwrócić, jak to rzeczywiście jest na starych zasadach, bo na nowych zasadach jak to będzie, to już się nie da policzyć, a na starych mamy bardzo prosty rachunek. No, typowe zużycie tutaj myślę, że gdzieś oscyluje w granicach 20 kWh średnioroczne, no myślę, że więcej nie będzie. To dla łatwości rachunku można policzyć, że 1 kWp daje jakieś 5000 km. No i tyle. Tyle trzeba wiedzieć. Dokładnie tak. 1 kWp to jest kilka tysięcy złotych. No i mamy 5000 km bezpłatnych. Nie? Raz zapłacimy. Porównując to do jakiegoś mocnego auta spalinowego, to na paliwo byśmy to wydali w ciągu roku, a tutaj w ciągu roku to jest nasza inwestycja w fotowoltaikę, a potem jeździmy następne lata za darmo. Ale fizycznie, co dostałeś z samochodu? Dostałem ładowarkę na 230 plus przejściówkę na 3 fazy. Bo tu jest w BMW taka fajna opcja, jak nie zapomnę, to pokażemy, że tam się wypina taką końcówkę i możemy mieć albo 3-fazową, albo 230, tak to chyba było, nie? Tak jest. No i to jest petarda i tu powinno być takim standardem to we wszystkich markach motoryzacyjnych. No w przeciwnym wypadku trzeba po prostu jakieś urządzenie dokupić, a no uważam, że te dzisiejsze auta powinny być ładowane z siły. Czy będzie czuć spaliny? Nic nie czuć. Nie czuć spalin. Tu jest jakiś filtr HEPA, czy ten obieg wewnętrzny automatyczny? Jest HEPA. Jest HEPA. A, no to szacunek, bo właśnie jakoś tak się dobrze czuję. Ja powiem szczerze, że jest różnica, jak jeżdżę autami z filtrem HEPA i bez filtra. Ja generalnie jestem alergikiem i dość tak niedobrze reaguję na wszelkie zanieczyszczenia. Jedziemy, oglądamy piękne widoki. No, chciałem Cię jeszcze podpytać o koszty. No wiemy, że auto kupiłeś bardzo, bardzo okazyjnie. Natomiast jakieś tu opony, ubezpieczenia, jak to wygląda w przypadku takiego samochodu, który rozpędza się no, sporo poniżej 4 sekund do setki? Opony, koszt kół to jest około 8000 zł. Ale to mówisz o oponach i felgach, tak? Tak. 8000 komplet? Komplet. To tak powiem szczerze, nie brzmi to najgorzej. Nie brzmi to najgorzej. Jak na taki rozmiar i to są też szczególne opony, nie? Ubezpieczenie 7,5 tysiąca. 7,5 tysiąca. To koniecznie zadzwoń do Beniamina. Beniamin tutaj ubezpiecza już masę elektryków, które jechały na Zakopane teście i naprawdę człowiek jak się przyłoży, to potrafi znaleźć mega oferty, walczy tam o różne indywidualne zniżki, także ma multiagencję i ma możliwości i ma chęci, więc warto i ja go tu zawsze polecam. Ja u niego wszystko ubezpieczam już też od lat i naprawdę jestem zadowolony, bo nie robi tego tak standardowo, nie jak jakiś tam agent, który po prostu ma sprzedać i chce to załatwić,
tylko też od razu taka uwaga, to trwa, nie? Bo jak chcesz dostać zniżkę specjalną, okazjonalną i tak dalej, Okej. to się nie da załatwić 5 minut, nie? To niestety jest procedura, zgody, tamto, siamto, wamto, Domyślam się. ale no, sporo się można zdziwić, jak można czasem fajnie auto ubezpieczyć. Warto spróbować, a jeśli już Wam się uda, że ta kalkulacja wyszła lepiej czy podobnie, no to będę wdzięczny za tutaj taką formę wsparcia, bo Beniamin wspiera kanał Na Prąd po Polsce, czego nie ukrywam, co jest w każdym opisie filmu. Więc jak ktoś tak chciałby wesprzeć nasze tutaj działania, no to będę wdzięczny. A po lewej już budowa zakopianki. Coś tu się pomału zaczyna dziać po takich lekkich przestojach zimowych. Fajny sprzęcik taki zielony po lewej. No i przepiękna pogoda. Ostatnie dni po prostu lało jak z cebra, więc nam ten śnieg troszkę zjechał. Ale i tak jeszcze troszkę go zostało. Po lewej, jak widzicie, wystawa korzeni. Ostatnio była zaśnieżona, dzisiaj w całej okazałości. Ciekaw jestem, co oni z tymi korzeniami w końcu zrobią. I takie pytanie standardowe, które zacząłem od pewnego czasu zadawać, co trzeba robić na co dzień, żeby tak fajnym autem jeździć? Jeśli można tutaj zdradzić, czym się zajmujesz, Adamie? Trzeba ciężko pracować. To generalnie to wiem, no, dorosły jestem, natomiast jaka branża? Branża ogrodnicza, elektronarzędzia, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. To powiem szczerze, że mnie dzisiaj zszokowałeś, bo standardowa odpowiedź to jest informatyk lub generalnie ktoś taki mocno technologiczny, nie? A tutaj coś nowego dzisiaj, coś nowego, czyli branża ogrodnicza. To Też technologia. też technologia, no w sumie tak, no tam macie na pewno jakieś urządzenia akumulatorowe. Dokładnie tak. PowerShare to jest w naszej firmie. To jest w naszej firmie. To przybliż widzom, co to jest PowerShare. To jest możliwość korzystania z jednego akumulatora w całej gamie naszych narzędzi. To ja chyba się będę na wiosnę do Ciebie uśmiechał, bo Serdecznie zapraszam. Mamy świetną gamę zarówno narzędzi ogrodowych, elektronarzędzi i naszym takim wiodącym produktem jest Landroid. Robot koszący do trawnika. Moja przygoda z prądem zaczęła się od elektronarzędzi, narzędzi ogrodniczych, no i tego naszego wiodącego produktu Landroida, robota koszącego. Czyli tak Ty się oswoiłeś z prądem i myślę, że większość społeczeństwa już się w tej formie z prądem oswoiła, bo dzisiaj chyba nikt nie chciałby mieć wkrętarki nie akumulatorowej, tylko na kablu, nie? To jest wygodne. To jest po prostu wygodne i jakoś na razie nie może jeszcze przebić się do szerokiego społeczeństwa, że samochód elektryczny też jest bardzo wygodny. Jest bardzo wygodny. Nie musimy jeździć na stację, nie musimy rano marznąć, nie musimy pracować dodatkowych godzin, żeby zarobić na paliwo. To są same wygody. To są wygody. Ja je odczuwam na co dzień. Samochód świetnie. Kosiarka Landroid świetnie. Elektronarzędzia świetnie. Plus do tego jeszcze fotowoltaika. Nie widzę innej możliwości. Chyba to jest jedyna przyszłość słuszna. To powiedz mi, Adamie, ile lat w tych elektronarzędziach działasz? Od 2019 roku. Czyli już trochę doświadczenia jest za Tobą. Powiedz mi, tak z ciekawości zapytam, bo sam się tym interesuję, ile taka kosiarka kosztuje, która jest w stanie nam automatycznie kosić trawnik? Jaki to jest rząd wielkości? Kosiarki elektryczne samojezdne kosztują na poziomie kosiarek spalinowych. Dokładnie jest to, można powiedzieć, że jest to odpowiednik w zależności od zaszeregowania od powierzchni. Zaczynamy od 300 metrów do 300 metrów powierzchni, kończymy na 2000, 2500. I ceny wahają się od 2300 zł do 6500 zł. Może zrobimy tak, jak ktoś by się interesował tego typu sprzętami, to damy linka. A dostajesz tu jakąś kartę taką do ładowania? Jak to wygląda przy BMW? Tak, podobno standardowo przekazuje. Przypomnijmy, odebrałeś w 23 roku samochód, więc to jest wiedza na 23 rok. To odebrałem w 23 roku. Karta BMW Charging, która przez 12 miesięcy upoważnia mnie do tańszego
ładowania. Czyli masz tam Ze taki stacji. wysoki abonament wykupiony za darmo na rok, tak? Tak. Tak można to określić. I co nią uruchamiałeś na ten moment? Jakie stacje ona uruchamiała? Wiem, że Orlena chyba dalej nie uruchamia. Greenway. Greenway to Ja na pewno. korzystałem z Greenwaya, Ionity. Mhm. Stawka przy szybkich ładowaniach DC powyżej 50, bo na takich dotychczas tylko się ładowałem, to jest złoto 80 brutto za kilowatogodzinę. No to całkiem fajna stawka. Na Ionity ładowałeś się? Miałeś już okazję? Nie. Tam na Ionity prawdopodobnie będzie jeszcze niższa stawka. Na ten moment mamy 89 km przejechane i 21,6 zużycie energii na 100 km. No i popatrzcie, tu stoi taki stop, no i co? Mamy się zatrzymać? Nie, tutaj ktoś nawiał z roboty, tam przepuszcza dzieci przez przejście dla pieszych. No ale to takie ciekawostki. I no, wiem po sobie, że jak się zacznie czymś elektrycznym jeździć i generalnie zaczyna się tych wszystkich elektrycznych rzeczy używać, to gdzieś to uzależnia. Czy jeszcze jakieś sprzęty elektryczne chodzą Ci po głowie? Chodziły? Chodziło mi po głowie rower elektryczny w ubiegłym roku, ale w związku z zachwianymi łańcuchami dostaw i problemem z produkcją rowerów elektrycznych, też z racji też może trochę moich gabarytów, bardzo trudno było mi go nabyć. Wręcz powiem, nie było takiego roweru, który byłby dla mnie skrojony. No i zostałem zmuszony do nabycia rowera, takiego zwykłego, takiego roweru. Ale ze swojego doświadczenia powiem Ci, że rower elektryczny u mnie spowodował to, że zacząłem dużo więcej jeździć, bo dużo większą frajdę daje. I pomimo tego, że niektórzy myślą, że to rowerem elektrycznym to się tam mało jeździ, to nie ćwiczysz, nie miałem nigdy lepszej kondycji niż po zakupie roweru elektrycznego, bo po prostu dużo jeździłem. A jak wiadomo, no, systematyczność, ilość tego ruchu to jest podstawa i nie ma znaczenia, czy mamy rower ze wspomaganiem, czy nie. No, po prostu musimy jeździć. Nie, ja rower elektryczny chciałem nabyć, ponieważ chciałem częściej wyjeżdżać w góry. Tak, Chciałem eksplorować miejsca w przypadku korzystając z takiego normalnego, klasycznego normalny roweru. rower musisz pchać, nie? No musiałbym go po prostu pchać, a w przypadku elektryka z doładowaniem, ze wspomaganiem będę w stanie takie miejsca eksplorować. I to było generalnie w moim założeniu, ale myślę, że w przyszłym roku taki rower sobie sprawię. Notabene firma, z którą współpracuję, zaczęła produkować takie rowery elektryczne, także to bardzo... pewnie to też będzie jakiś impuls do tego, żeby taki rower sobie sprawić. Ja tutaj tak troszkę zdradzę rąbka tajemnicy. Ja też prowadzę rozmowy. W tamtym roku testowałem taki miejski rower elektryczny. Jak pamiętacie, w Chorwacji go miałem i byłem bardzo zadowolony. Na tamte warunki, na tamte trasy to się naprawdę spisał jak na miejski rower, aż lepiej niż myślałem. Ale w tym roku już cisnę, żeby to były takie właśnie górskie, takie typowo rowery przełajowe i chcę takie sprzęty potestować, bo tak jak tutaj fajnie zauważyłeś, Adamie, taki rower daje możliwość zajechać dalej, wyżej, stromiej i to jest ta frajda. Dzięki tej frajdzie, jak mamy z czegoś frajdę, to chcemy to robić. I robimy tego więcej. Jak robimy tego więcej, no to zyskujemy zdrowie, kondycję i tak dalej, ale muszę przerwać ten mój przedługi wywód. W Poroninie, przy Leninie 21,5 kWh na 100 mamy. Taki przepiękny widok. I Zakopane wita nas dzisiaj taką przepiękną pogodą. 7 stopni na zewnątrz i za chwilę będziemy na ustupie. I takie moje doświadczenie jest, że ludzie jeżdżącymi elektrykami generalnie umieją oszczędzać pieniądze. To tak z takich tematów dzisiaj myślę gorących. Jak ogrzewasz swój dom? Jaki masz sposób na ogrzewanie domu? No bo że fotowoltaikę masz, to już wiemy. Jak rozwiązałeś temat ogrzewania? Ogrzewanie mam dwustopniowe. Mam ogrzewanie Takie podstawowe, hybrydowe, tak? takie hybrydowe. Mam ogrzewanie gazowe, mam piec kondensacyjny plus klimatyzatory z opcją grzania i one pozwalają mi na bardzo oszczędne ogrzewanie budynku, ale również i podgrzewanie do setna. podgrzewanie Ile ciepłej zapłaciłeś za rok za gaz? Już po wody. podwyżce. Około 1000 zł. Czyli popatrzcie, trochę fotowoltaiki, jakiś klimatyzator, nie są to jakieś straszne pieniądze, patrząc na to, że można zapłacić za gaz, nie wiem, 5-7 tysięcy rocznie. No, troszkę pomyśleć, coś przyinwestować. Raz
wydać pieniądze, a nie wydawać ich do końca życia, nie? Ja to tak zawsze patrzę na takie rozwiązania, które mają szansę się dość szybko zwrócić. Rozwiązania proekologiczne trzeba wspierać. Zarówno elektromobilność, z mojego punktu widzenia, biorąc pod uwagę to, że wykorzystuje prąd na potrzeby poruszania się moim elektrycznym pojazdem, wykorzystuje ze słońca. W 80%. Tak myślę, że w takim procencie będę wykorzystywał, bo będę się ładował z mojego zasobu, który został wyprodukowany przez moją instalację fotowoltaiczną. Dokładnie tak samo kieruję się w przypadku narzędzi ogrodniczych i innych kosiarki, narzędzi, elektronarzędzi. To jest dokładnie ta sama zasada, gdzie też mówimy o ekologii. Nie można o tym zapominać. Jesteśmy świadomym, jest XXI wiek, mamy coraz większą świadomość i z tej świadomości należy korzystać. Tak, aby było ekologicznie, aby było tanio. To tyle. Nic dodać, nic ująć. No, generalnie dzisiaj technologia jest już naprawdę fajna, tylko musi się spopularyzować, nie? Dokładnie. I wtedy będzie też tańsza, dostępniejsza. Natomiast no, coś złego, co się dzieje, to ja widzę no, jakąś taką nagonkę na to, że to jest coś złego, że to musi śmierdzieć, musi kopcić, musi palić. No tak, Michale, ja nie wiem, myślę, że... ja nie rozumiem tego, ludziom się wydaje, że tak da się wypalać to wszystko, co na tej ziemi jest, to się skończy, no. Ale Cudów Michale, nie ma, ja no. myślę, że to też jest kwestia świadomości. Nasza świadomość jest coraz większa. Nas wszystkich. Ja rozumiem, że gdzieś jeszcze nie wszyscy są w stanie to zaakceptować, są w stanie to zgłębić. Natomiast ja jestem optymistą, że wcześniej czy później rozwiązania proekologiczne w szerokim tego słowa znaczeniu, one będą bardzo popularne i będą powszechne. No, zwłaszcza, że no, jeśli ktoś tak racjonalnie popatrzy na to, jak funkcjonuje silnik spalinowy, jak funkcjonuje silnik elektryczny, no to kultura pracy silnika elektrycznego no jest no niebo lepsza. I teraz tylko no, tą energię fajnie pozyskiwać, fajnie magazynować i tyle nam zostało do pełni szczęścia. Nie? Mówimy też, ale to też trzeba wziąć pod uwagę. Ekologia jako ekologia to nie tylko same spaliny, tylko również oleje, filtry, które są generowane i są zużywane przez samochody spalinowe. Ja przez wiele lat, tak pewnie ty również, Jak każdy. No. tak jak każdy, musieliśmy to generować, bo nie było innej, technologicznie nie było innej możliwości. Ale teraz, jeśli mamy taką możliwość i jesteśmy tego świadomi, że taka możliwość jest, to dlaczego tego nie spróbować? No zdecydowanie. Ja też będę powtarzał pewnie, dokąd ten kanał będę prowadził, żeby każdy spróbował, Niech gdzieś takie auto na weekend pożyczy, pojeździ, niech zobaczy, jaka to jest frajda i wtedy gdzieś te wszystkie lęki, obiekcje, strachy gdzieś się rozmywają, nie? Po paru kilometrach, znam takich sceptyków, którzy po paru kilometrach w elektryku nagle ze sceptyków stawali się fascynatami tej technologii, nie? Bo zobaczyli, że to jest fajne, nie? Że to auto fajnie jeździ, że fajnie przyspiesza, że nie szarpie, że jest cicho, że jest aksamitnie, a że w sumie to no, ładuję ten telefon, to czemuż nie mam ładować auta? No co to jest innego, nie? Dokładnie to samo. Moi znajomi na przykład już sobie zorganizowali zapisy. Ja oczywiście im to zaproponowałem, żeby popróbowali tej technologii. Mam taką nadzieję, że rozpropaguję I tu drugi, na bystre. Elektromobilność, ponieważ po 3 tygodniach użytkowania, po wcześniejszych 15 prawie miesiącach oczekiwania na tą elektromobilność, która wreszcie do mnie trafiła, ja jestem pod bardzo dużym wrażeniem i nie wyobrażam sobie teraz zmiany z powrotem na samochód spalinowy. Zapomniałem zadać Ci pytania, czy wyobrażasz sobie powrót do spaliny? Nie wyobrażam sobie. I taką odpowiedź słyszę w 99% przypadków. I nie mogę zrozumieć, czemu tak mało ludzi jest w stanie w to uwierzyć. Łącznie z tym, że są oczywiście wyznawcy teorii spiskowych, że my tu jesteśmy ustawieni, opowiadamy to, bo nie wiem, ktoś nam za to płaci, a to jest nasze doświadczenie życiowe, no nic więcej. Dokładnie. I tutaj pierwsza w prawo.
No tak to w życiu jest, że zazwyczaj coś, czego nie znamy, budzi lęk i tyle. No i trzeba to poznać. Mam nadzieję, że znowu kilka osób dzięki temu testowi pozna kolejną wersję elektromobilności, kolejny użytkownik, kolejne auto i kolejna dobra decyzja o zakupie. Chyba tak mogę to pokrótce podsumować. Pierwsza w lewo, tu przez chodnik. Szybki pit stop, ja już tu czekam z pistoletem. No i popatrzcie, jaka petarda. Tak powinno być w każdym aucie. Nie plątają się te klapeczki, tylko jednym przyciśnięciem i już wszystko gra. I taki protip, jeśli mielibyście problem z wystartowaniem ładowarki, trzeba tak kabel ustawić, żeby był dociśnięty, żeby nie obciążał nam kabel wtyczki, bo jeśli ta wtyczka jest obciążona, piny komunikacyjne są u góry i może być problem z rozpoczęciem ładowania. Statystyka dojazdu do Zakopanego 100 km 900 metrów i 22,4 kWh na 100. Tak to się prezentuje. Obiadek zjedzony, za Adamem tam wielka krokiew, krótki spacerek i będziemy wracać. Bar mleczny polecamy. Pod Kuźnicami. Świetny. I będziemy ruszać w stronę Krakowa. A z ciekawostek teraz auto pobiera na życie i podgrzewanie nas tutaj na postoju 800-900 watów. A startujemy z 87%. No i takim przepięknym widokiem na Harendę żegna nas Zakopane. Muldy takie, że masakra. No ale mamy niestety wiosnę. Temperatura teraz plus 4,5 stopnia. No i cały dzień słońce tutaj świeciło. No i nam tutaj rozmiękło na pewno. I takie skutki. A zużycie na ten moment, tutaj zjeżdżamy. W zimę zazwyczaj się nie udaje wyzerować. Na razie 5,6 kWh na 100. Ale biorąc pod uwagę, że staliśmy trochę tam w koreczku, do drugiego rądka, do pierwszego rądka, to myślę, że nie jest źle. Aktualnie odzyskujemy energię z mocą 34 kW. Zużycie na koniec to 4,0. I tak sobie tu jadę, no i patrzę, kurczę, nie ma aktywnego tempomatu. No i powiedz mi, jak to zrobić, żeby był? Bo tu jest jakaś sztuczka w tym aucie. Tak, w usługach BMW można z poziomu aplikacji można za 3999 zł wykupić sobie aktywny tempomat. O, no to fajna opcja. Myślę, że jakieś dłuższe trasy, jak zaczniesz robić więcej, to Myślę, dokupisz. że tak. W poprzednim aucie miałem tą opcję i myślę, że nadejdzie taki moment, kiedy pewnie się zdecyduje. A czy jest taka możliwość na przykład, żeby wykupić na, nie wiem, miesiąc? Nie, nie ma czyli takiej tak możliwości. Jednorazowo Jest tylko kupujesz jednorazowo. Tak. I masz aktywny tempomat. Znaczy no petarda, że da się to zrobić, bo ja osobiście w takich długich trasach to uwielbiam aktywny tempomat, więc jakbym tam nazbierał, to bym pewnie wykupił za jakiś czas. No i popatrzcie, zaczyna się zadymianie, a tutaj w BMC nic nie czuć. Bardzo dobrze się w tym aucie czuję jako kierowca. Jest tak naprawdę, jakby to powiedział klasyk Marian, tu jest jakby luksusowo, nie? No, komfort jest na najwyższym poziomie i taki spokój jazdy. Ten spokój tutaj jest, no ogólnie w elektrykach spokój jazdy jest duży, natomiast w BMW i4 jest jeszcze level wyżej. Tak bym to określił. A my za chwilę będziemy dojeżdżać do tunelu. Zużycie na ten moment to 12,5 kWh na 100. Mamy przejechane 48 km. No i patrzcie, startowaliśmy z 87%, zostało jeszcze 71%. 101 km, 600 metrów i 12,7 zużycie. Jazda taka normalna, z ruchem, jakoś tu strasznie nie wlekłem, strasznie też nie wyprzedzałem. No normalnie po prostu jechałem. Takie prędkości od 100 do 120. No i teraz krótkie podsumowanie. No ja to jestem w tym aucie zakochany. Tu jest coś, czego nie da się opisać. To hasło marketingowe, radość z jazdy, nie jest pustym hasłem marketingowym. Tutaj naprawdę cieszymy się z tej jazdy. Cieszymy się, gdy sobie płyniemy spokojnie, w ciszy, delikatnie. Cieszymy się, gdy musimy wyprzedzić. Cieszymy się, gdy trzeba gdzieś odejść tym samochodem. Jest to niesamowite takie połączenie takiej spokojnej jazdy, ale jak chcemy, to w ułamku sekundy możemy zrobić z tego auta petardę, nie? Jak tutaj gdzieś tam jakiś rowerzystę omijałem, coś z zakrętu wyskoczyło, to tak naturalnie po prostu kopnąłem w przyspieszenie
I co? I wbiło nas w fotele. I to wszystko tu się dzieje tak aksamitnie. Nie ma żadnych problemów z jakimś tutaj wyrywaniem kierownicy, z jakimś gubieniem trakcji. No po prostu przyspiesza. Niesamowity samochód. Ja BMW i4 ogólnie lubię, natomiast tu ta wersja z napędem na 4 koła, no to jest jeszcze półeczkę wyżej. No i to zużycie 12,7 przy takich zimowych warunkach, średnia temperatura z powrotu od 4 do 7 stopni. Uważam, że petarda samochód. Przypomnę, 80 kWh dostępne przy takim zużyciu. No to tutaj mamy kosmiczny zasięg. Oczywiście, że to jest jazda w dół, to jest niemiarodajna. Natomiast moje doświadczenie jest takie, że jeśli da się z Zakopanego do Krakowa dojechać ze zużyciem 12,7, to da się, jeżdżąc bardzo delikatnie wokół komina, też takie zużycie zrobić. Natomiast zużycie, które mamy znowu w góry jadąc, to jest dla mnie takie typowe autostradowe zużycie. Tak się to u mnie prezentuje. Więc nawet tutaj w zimie autostradowo da się zrobić z 350 km przy takim dzisiejszym stylu jazdy. Kończę to przydługie gadanie. Jak zawsze na koniec bardzo dziękuję wszystkim za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Cześć. Jak wyłączymy auto, idziemy gdzieś na chwilkę, to można kliknąć tutaj włącz klimatyzację postojową teraz.